Film znalazł widownię. Z drugiej strony bardzo chłodną krytykę, która właśnie zwróciła mi uwagę, że co to za film, który nigdzie nie idzie, nikt go nie chce oglądać. No ale ja już jako stary klasyk, że tak powiem, nie zwracałem na to specjalnej uwagi i zrozumiałem, że to jest, że w tym jest pewien głębszy sens, zwłaszcza w tych scenach, które pokazują polski charakter, który jest ukształtowany przez nieszczęścia narodowe. Naszym wielkim nieszczęściem był rozbiór Polski pod koniec XVIII wieku, który wziął się stąd, że Polska nagle, ten potężny, olbrzymi kraj, który był od morza do morza, od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, ciągnęła się Polska. I polscy władcy na wschód daleko, że nagle ten kraj znikł z łapy Europy. Jak to się stało? No, okazało się, że Polacy nie mogą się rządzić, że interesy arystokracji są umieszczone u innych władców niż Polski, że tam są ich albo po stronie Prus, albo po stronie Rosji, albo po stronie Austrii, że szlachta nie chce zrezygnować ze swoich przywilejów, no a bez obalenia tych przywilejów czy ograniczenia tych przywilejów nie można było wytworzyć nowej sytuacji. Kraju, kto miał ratować tą Polskę zagrożoną nagle politycznie i znikającą z mapy? Chłopi, którzy nie mieli żadnej świadomości narodowej i byli po prostu pozbawieni jakichkolwiek praw. Robotnicy, nie było przecież robotników, dlatego że przemysł w Polsce nie istniał w tym czasie. Istniała tylko szlachta, która broniła swoich osobistych interesów, no i wielka magnateria, która patrzyła, olbrzymie wojska, które były do dyspozycji tych magnatów, nie ruszyły się, żeby bronić tego kraju. A interesy, stracił się jakby wspólny interes. I dopiero razem z upadkiem Polski zaczęła się nowa zupełnie era, której my jesteśmy spadkobiercami. Polskie kino, polska szkoła filmowa nigdy by nie była taka, gdyby nie to wydarzenie. Mianowicie w momencie, kiedy Polska zniknęła z mapy Europy, wróciła do naszych umysłów i do naszych serc. Okazało się, że można przetrwać, zniknąwszy z mapy, pod jednym warunkiem, że istnieje myśl, istnieje stworzona przez artystów potrzeba przeanalizowania z jednej strony swoich błędów i przyznania się do tych błędów, z drugiej strony silna więź z przeszłością. Byliśmy kimś, teraz jesteśmy nikim. Musimy odbudować jeszcze raz swoją państwowość, musimy wrócić na mapę Europy. Bez nas Europa nie może istnieć tak jak jako zdrowy organizm. I ogromną rolę w tym wszystkim odegrała literatura, zwłaszcza literatura pisarze, którzy wyemigrowali z Polski, mogli pisać to, co chcieli. Emigracja, zwłaszcza francuska. Oczywiście, że to pisarstwo było ograniczone do czytelników tamtego kręgu, no ale te myśli powoli rozchodziły się, docierały i do tych wszystkich trzech zaborów, rosyjskiego, pruskiego i austriackiego. Austriacki zabór okazał się najbardziej tolerancyjny wobec polskiej myśli, no nie tyle niepodległościowej, co myśli no, o przeszłości.